Witamy Was serdecznie w drugim odcinku poświęconym Łańcutowi. Tym razem skupimy się na najważniejszym obiekcie tego miasta, na słynnym zamku. Drugi z zamków Łańcuta, który dla odmiany zachował się do dziś, powstał w latach 1629–1641 z inicjatywy nowego właściciela Łańcuta, wojewody krakowskiego, wielkiego marszałka koronnego Stanisława Lubomirskiego. Przejął on Łańcut na poczet długów od potomków łańcuckiego diabła, Stanisława Stadnickiego, którego awanturnicza polityka wobec sąsiadów doprowadziła do spalenia starego zamku i finansowej ruiny. Lubomirski wybrał Łańcut na swoją siedzibę, ponieważ znajdował się pośrodku jego posiadłości, uwaga, składającej się z 18 miast, 315 wsi i 163 folwarków. Nowy zamek wzniósł Mateo Trappola, który pracował także przy innym zamku rodu Lubomirskich w Nowym Wiśniczu. W nową, czteroskrzydłową budowlę z narożnymi wieżami została włączona dawna wieża strażnicza z dobudowanym do niej w czasach Stadnickich dworem. Był to już inny rodzaj zamku od średniowiecznych. Był to Palazzo in Fortezza. Założenie pałacowe otaczały pięcioboczne fortyfikacje typu staroholenderskiego. Przydały się one w 1657 roku, gdy zamek obległy wojska siedmiogrodzkie księcia Rakoczego. Dobre fortyfikacje, 80 armat, około 400 żołnierzy z zapasem żywności na 3 lata wystarczyły do skutecznej obrony. Swoją drogą, jakie to musiały być zapasy, żeby wystarczyły aż na 3 lata? Do znanego nam wyglądu zamku przyczyniła się przebudowa w drugiej połowie XVII wieku, według projektu Tillmana van Hammeren, kiedy m.in. wieże otrzymały charakterystyczne baniaste hełmy. Zanim do tego doszło, mury zamkowe ugościły powracającego spod Wiednia króla Jana III Sobieskiego. Z tych czasów oryginalny układ zachował zamkowy hol, choć jego dekoracje są już z przełomu XIX i XX wieku. To jednak druga połowa XVIII wieku przyniosła przekształcenia zamku w jedną z najwspanialszych rezydencji na ziemiach polskich. Było to głównie za sprawą Izabeli Elżbiety z Czartoryskich-Lubomirskiej, najbogatszej kobiety w Polsce, która do znanego nam już majątku dołączyła spadek po rodzicach w postaci 14 miast i 366 wsi. Przez 33 lata księżna Izabela jako wdowa sprawiła, że zamek przestał być fortecą. Powstał m.in. ogród włoski i przebudowano wnętrza. Powstały m.in. wielka sala jadalna i teatr. Do przebudowy zatrudniono najlepszych artystów epoki, także pracujących na dworze królewskim. W murach tak przebudowanej rezydencji gościli znamienici goście, jak Tadeusz Kościuszko, a także uciekinierzy z Francji podczas rewolucji francuskiej. Przyszły król Francji Ludwik XVIII, córka Ludwika XVI Maria Teresa z mężem, Karolina królowa Sycylii czy spowiednik Marii Antoniny. Po śmierci księżnej Izabeli drogą dziedziczenia zamek trafił w ręce jej wnuka, Alfreda Potockiego, który w Łańcucie utworzył ordynację. Co to było? To był majątek niepodlegający podziałowi, którego nie można było finansowo obciążać i który był dziedziczony przez najstarszego syna. Kolejnych 4 ordynatów kontynuowało wprowadzanie zmian w zamku i otoczeniu stosownie do swoich potrzeb i postępu. W
XIX wieku i na przełomie XIX i XX wieku powstał na przykład stały most. Zbudowano nową powozownię, palmiarnię, storczykarnię, a wewnątrz zamku wymieniono parkiety. Wprowadzono kanalizację, wodę bieżącą i elektrykę. W tym czasie zamek otrzymał też fasadę w stylu neobaroku francuskiego. Ostatnie ważne przebudowy dokonały się w czasach trzeciego ordynata Romana, który miał niesamowite szczęście w kartach i wygrane pieniądze inwestował w rozwój Łańcuta. Po ograniu kilku osobistości otrzymał od samego cesarza zakaz dalszego zasiadania za zielonym stolikiem. Ostatni czwarty ordynat, Alfred Potocki, był jednym z najlepiej wykształconych ludzi w Polsce. Goszczony w pałacu Buckingham, na obiadach przez króla Rumunii, przez gwiazdy Hollywood jak Mary Pickford, sam gościł w Łańcucie arcyksięcia Ferdynanda, króla Rumunii, Ferdynanda I z żoną, Jerzego księcia Kentu. Organizował też bale i polowania dla dyplomatów. Historia ordynatów łańcuckich dobiega końca w 1944 roku. Na 6 dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej Alfred Potocki opuszcza zamek, wywożąc najcenniejsze przedmioty ruchome, w tym kolekcję obrazów. Żołnierze Armii Czerwonej po wkroczeniu do Łańcuta na zamku byli tylko jedną dobę. Pamiątką po ich pobycie były nieusuwalne ślady po beczkach z piwem na parkietach. Już we wrześniu 1944 roku zamek został otwarty jako muzeum. Pomimo wywiezionych dzieł sztuki, a także dokumentów do archiwów w Warszawie, Łańcut jest jednym z najlepiej zachowanych zamków z całym zapleczem parkowo-pałacowym i zabudowaniami gospodarczymi. Jedna wizyta na zamku nie wystarczy. W naszym filmie pokazujemy jedynie wybrane miejsca. Są to apartamenty i pomieszczenia na pierwszym piętrze. Po wejściu do holu, dawnej sieni wielkiej, klatka schodowa prowadzi do północnego korytarza, zwanego od kolorystyki białym. Niegdyś była tu galeria przodków. W korytarzu jest 5 drzwi, ale uwaga, 2 drzwi jest fałszywe. Pozostałe prowadzą do apartamentów męskiego i żeńskiego. Jest jeszcze apartament paradny, w którym od końca XIX wieku lokowano najdostojniejszych gości. Z tego właśnie okresu, przełomu XIX i XX wieku, pochodzi wystrój jadalni zimowej, mieszczącej się między apartamentem paradnym a apartamentem męskim. W jadalni, na której ścianach wiszą portrety kolejnych ordynatów, znajdują się też kręcone schody prowadzące do pokoi gościnnych. To na nich była kręcona jedna z najbardziej znanych scen z filmu Trędowata. Kolejną część pomieszczeń stanowi apartament męski. W jego skład wchodzi m.in. salon zielony, zwany też zimowym, a także gabinet w wieży z angielskimi meblami w stylu królowej Wiktorii. W szafach bibliotecznych mieszczą się czasopisma i około 1500 druków oraz rękopisów. W skład apartamentu wchodzi też sypialnia z obrotową półką na książki przy łóżku oraz łazienka zwana żółtą od koloru kafelków. Pośród angielskich i czeskich naczyń toaletowych najbardziej nas zaciekawiło coś, co przypominało trochę nocnik, ale w istocie służyło do mycia stóp. Łazienka żółta ma niezwykłe przejście do kolejnego pomieszczenia. To ubieralnia i łazienka należąca do apartamentu żeńskiego. Jej wyposażenie to czasy żony trzeciego ordynata, Elżbiety z Radziwiłłów-Potockiej. Szczególnie dla nas ciekawy w tym pomieszczeniu był pomysł toaletki z lustrem, w którym było widać galerię na antresoli, gdzie służba pokazywała ubrania, które pani domu chciała założyć. Kolejne pomieszczenie, buduar, zwany kiedyś salą lustrzaną, zachowało swój rokokowy wystrój z XVIII wieku, z czasów Izabeli Lubomirskiej. To jedno z najcenniejszych pomieszczeń zamkowych.
Do XVIII wieku nawiązuje też salon Bouchera, zwany tak od umieszczonych tu w międzywojniu, a wywiezionych w 1944 roku obrazów francuskiego malarza. Kolejne pomieszczenia przylegające do apartamentu żeńskiego to salon narożny, czyli dawna jadalnia oraz pokój, będący miejscem do gry w bilard. Poprzez położoną nad holem jadalnią małą prowadzi wejście do najbardziej reprezentacyjnego pomieszczenia zamku, do sali balowej. Powstała ona na początku XIX wieku według projektu Christiana Piotra Aignera. Dla optycznego powiększenia sali umieszczono tu fałszywe okna z lustrami. W sali balowej organizowana jest też część koncertów słynnego festiwalu muzycznego. Z tej sali można zajrzeć do sali teatralnej. Powstała ona w XVIII wieku, ale obecne wnętrze pochodzi z XX wieku. Na scenie tego teatru grywali przeważnie domownicy i ich goście. Sala teatralna znajduje się w dobudowanym do zamku pawilonie, podobnie jak imponująca jadalnia wielka. Z jadalni można przejść do niezwykle malowniczej galerii rzeźb z iluzjonistyczną polichromią, dzięki której wnętrze sprawia wrażenie romantycznej ruiny przekształconej w altanę. Na końcu galerii jest sala kolumnowa, w której znajduje się jedno z najcenniejszych dzieł sztuki łańcuckiego zamku, dzieło Antonio Canowy, portret Henryka Lubomirskiego jako Amora. Równie cennym dziełem sztuki jest znajdujący się w korytarzu czerwonym autoportret Sofonisby Anguissoli, malarki bardzo cenionej przez Michała Anioła. Zwiedzając pierwsze piętro, trudno ominąć wystylizowany na angielską altanę pokój werandowy i pochodzące z końca XVIII wieku niezwykle cenne pokoje chińskie. Nie sposób wszystko zwiedzić za jednym razem i wszystko pokazać w jednym filmie. Tytułem zachęty chcieliśmy Wam jeszcze pokazać znajdujący się na drugim piętrze jeden z pokojów służby oraz znajdującą się w podziemiach pieczołowicie odrestaurowaną łaźnię z końca lat 20. XX wieku. To prawdziwe spa, miejsce odnowy biologicznej. Goście korzystali z hydro- i elektroterapii, z przyrządów do kąpieli elektrycznych i barku będącego pijalnią wód mineralnych, kawy i innych napojów. Zamek to nie tylko jego wnętrza, ale też okazały liczący 31 hektarów park krajobrazowy, w którym najliczniej rosną lipa, dąb, bóg, brzoza i sosna. Kiedyś park był znacznie większy, tworząc wielkie ogrody łańcuta. W XIX wieku na ich terenie potoccy utworzyli m.in. wytwórnię likierów, rosolisów i rumu, dzisiejszy Polmos Łańcut. Pracownicy administracji tej wytwórni, ale także całego zarządu ordynacji oraz lokalna elita miasta miała do dyspozycji budynek kasyna urzędniczego. Obecnie w budynku tym znajduje się muzeum poświęcone historii miasta. W muzeum tym obszernie przedstawiona jest historia 10. Pułku Strzelców Konnych, który był w składzie 10. Brygady Kawalerii pułkownika Stanisława Maczka. Po wrześniu 1939 ponownie sformowany we Francji, był częścią 1. Dywizji Pancernej generała Maczka i przeszedł z nią cały szlak bojowy. Poza parkiem krajobrazowym w obrębie fosy jest też ogród włoski z fontannami oraz niezwykle piękny ogród różany, w którym warto zatrzymać się na dłuższą chwilę. Na terenie zamkowego parku mieści się jeszcze wiele ciekawych obiektów: glorietta, oranżeria z wystawą multimedialną o zamku i jego mieszkańcach, czy storczykarnia. Storczykarnia została odbudowana 17 lat temu, na miejscu oryginalnej z początku XX wieku. Hodowane w niej storczyki trafiały do wnętrz pałacowych, które miały ozdabiać.
praktyczne wykorzystanie z czasem zmieniło się w pasję rodziny Potockich. W części ekspozycyjnej można oglądać storczyki będące w fazie kwitnienia. Prezentowane są odmiany skalne, nadrzewne, naziemne. Obok odmian hodowanych przed wojną występują również współczesne krzyżówki. Jednak to nie storczyki, a jedna z największych kolekcji powozów jest największym skarbem zamku poza jego wnętrzami. W położonej na terenie parku dawnej XIX-wiecznej ujeżdżalni wystawione są powozy zakupione przez Zamkowe Muzeum. Są to zarazem powozy reprezentacyjne, jak i robocze. Pośród nich wyróżnia się koczyk gdański, najstarszy zachowany w Polsce powóz z XVIII wieku, czy bardzo sympatycznie prezentujący się malutki powóz dla dzieci zaprzęgany w kozy. Jest tu też powóz, którym podróżował w 1830 roku Fryderyk Chopin oraz liczna kolekcja sani. Niezwykle cenny jest jeszcze jeden zbiór powozów. To unikalna kolekcja 55 powozów należących do jednej rodziny, do hrabiów potockich. Znajdują się one w budynku wozowni, która składa się z centralnej hali zaprzęgowej. Tu zobaczycie karawan pokazany w filmie Wabank i pomieszczeń bocznych, wozowni czarnej i żółtej, nazwanych tak od koloru zgromadzonych w nim pojazdów. Są pośród nich powozy wykorzystywane podczas uroczystości państwowych, rodzinnych, do spacerów, podróży, zawodów sportowych, polowań oraz do użytku gospodarczego. Każdy ze zgromadzonych tu powozów jest interesujący, ale nas najbardziej zaintrygował komplet złożony z karety do podróży w pozycji leżącej oraz furgonu dla służby i bagażu. Konie zaprzęgane do powozów były przetrzymywane we wschodnim skrzydle stajni, natomiast wierzchowe w zachodniej, która jest udostępniana do zwiedzania. Wizyta w wozowni i stajni kończy nasz pobyt w Łańcucie. Mamy poczucie, że zabrakło nam czasu, aby zobaczyć wszystko, co jest godne uwagi. Zarezerwujcie sobie co najmniej 2 dni, żeby poznać Łańcut. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał. Będziemy wdzięczni również za Twoje komentarze i do kolejnego odcinka. Cześć!